Zatrzymałem się na chwilę, żeby pokazać drzewo korkowe. Tak wyglądają. Mnóstwo ich tu rośnie przy drodze. To wszystko jest korek. Tutaj wycinają to i zbierają, a to narasta. Tutaj przy drodze dokładnie widać, ile tego jest. Oczywiście nie tylko przy drodze, bo tam i na boki wszędzie też, ale nie wiem co jaki czas. One są ponumerowane w ogóle te drzewa. Nie wiem, czy to jest kiedy trzeba ten korek ściągać, czy jak, jakiś mają czas na to. Każdy ma jakieś tam napisy na tym zrobione są. Także mnóstwo tego koraska tutaj jest. Za 50 km mam gdzieś Hiszpanię. Poruszałem się w stronę Madrytu. Tak co chwilę gdzieś staję i coś oglądam. Jazda autostradą by była strasznie nudna, a tak to można zawsze coś ciekawego zobaczyć. No tu po prawej jakieś gaje oliwne są. Co chwilę jakaś wioseczka, coś ciekawego. Spoko miejscówki. Mały ruch, można sobie spokojnie stanąć gdzieś tam na ulicy, nawet jak coś się zobaczy ciekawego i pooglądać. Także super. I wszędzie ten korek. Wszędzie. Mnóstwo korka. Drogi lokalne w Portugalii są naprawdę kozackie. Widoki czaderskie. Nie ma się co spieszyć, tylko po prostu jeździć i podziwiać. Wszędzie na tych górach oliwki rosną. Ja nie wiem, jak oni je zbierają. Normalnie nachylenie takie, że masakra na zboczach. Ale klimacik jest super. Akurat teraz zjeżdżam do takiego bardziej płaskiego terenu, ale tam dalej już widzę następne górki, pagórki, także będzie widokowo. Środkowa Hiszpania, puste autostrady. Nikogo przede mną, nikogo za mną. Piękne widoki, góry po prawej, po lewej, z przodu. Zarąbiście. Oczywiście bezpłatne. Ale tutaj nikt nie jeździ. Nie dziwię, że bezpłatne. Po prostu pusto. Znaczy środek tygodnia, godzina 16. Szok. Mój kolejny przystanek w drodze do Madrytu. Zatrzymałem się w małej miejscowości nad rzeczką. Fajnie tutaj. Area taka serwisowa jest dla kamperów. Tutaj. I 4 stanowiska dla kamperów. Jedno jeszcze wolne. Ławeczka, można sobie usiąść. Fajnie. Zrobiłem sobie serwis toalety. Teraz jakieś jedzonko. Idę się przejść. Widzę, jakiś spoko mural jest. Wchodzę na mostek. Wtedy zaczyna padać deszcz. Tak to z góry wygląda. Tam jest ta area dla motorhome. Tu rzeczka, miasteczko i pada deszcz. Uciekam. Jadę sobie w stronę Madrytu.
Jestem na wysokości 1300 metrów nad poziomem morza. Zatrzymałem się na parkingu. Zobaczyć sobie widoczki. Valle del Jerte. Tutaj byłem. Gdzieś tutaj nocowałem w tym miejscu. Gdzieś tak w połowie tej doliny. No i wjeżdżam już do Madrytu. Ruch się zagęszcza, jak to w metropolii, jak to w stolicy. Staram się gdzieś znaleźć miejsce do zaparkowania jak najbliżej centrum. Nie wiem, czy mi się uda, ale mam taką nadzieję. Dotarłem do Madrytu. Pogoda dopisuje, jest cieplutko. Słoneczko ostro nawala. Idę sobie do centrum. Pierwsze co to zobaczę Pałac Królewski. Tutaj jest całe centrum Madrytu. Wystarczy, że przejdę na drugą stronę rzeczki. A vana zostawiłem tam u góry. Jest taki park, mnóstwo miejsca do zaparkowania za darmo. Idę eksplorować. Najpierw myślałem sobie, że pojadę rowerem, ale popatrzyłem na mapy i dużo jest takich miejsc, gdzie są schody, przejścia i stwierdziłem, że jednak połażę sobie na piechotkę. 20 minut od miejsca, w którym zaparkowałem. Także mam jeszcze 10 minut do pałacu. Pałac Królewski w Madrycie wygląda jak Pałac Buckingham w Londynie. Nawet te gate'y tutaj, te bramy są podobne. Straszne podobieństwo. W ogóle tutaj jest jakaś bazylika, katedra czy cokolwiek. I co wam powiem, to wam powiem, ale zwiedzać Madryt w połowie maja i w środku tygodnia. Zajebiście, po prostu nie ma ludzi. No wiadomo, w takich miejscach to zawsze są ludzie. Ale parki są puste, miejsca do zaparkowania wszędzie mnóstwo. Wiadomo, tutaj do centrum to raczej nie można wjeżdżać, bo to trzeba, to tak jak w Londynie jest congestion charge, także tutaj też charge'ują za to. Trzeba mieć pozwolenie, ale ogólnie w tygodniu bajka. Także pałac zaliczony. Idę sobie zobaczyć na widoczek, jaki tutaj jest. Zaraz się odezwę. Ogólnie to stamtąd przyjechałem, z tamtych gór. Mniej więcej tutaj w tym parku, za tym białym czymś mam auto postawione. To jedna część Madrytu. Bardziej taka zielona. Właśnie wszedłem na plac Hiszpanii. Taki pomnik. To jest chyba centrum Madrytu albo jakoś tak, nie wiem. Ale znane miejsce, podobno. Szczerze mówiąc, to nie będę nagrywał za dużo tutaj. Co mam nagrywać? Pomniki, pałace i kościoły. Byłoby to strasznie nudne, także już parę rzeczy też minąłem, nawet nie nagrałem. Jakieś może zdjęcie pstryknąłem. Idę sobie połazić po prostu po tym starym mieście. Jak coś będzie naprawdę ekstra ciekawego, no to wrzucę tam na filmik, ale generalnie to takie rzeczy to trzeba zobaczyć na żywo. Nie, no jest fajnie, jest ciepło. Tam jest jakaś długa ulica, deptak.
Z tej strony fontanna, z tej kolumny. Eksploracja. Powiem tak, Madryt spoko, dużo do zwiedzania, jeżeli ktoś lubi zwiedzać stare budynki, kościoły i tym podobne. Mnóstwo fontan, mnóstwo parków, nawet tutaj jeden mijam. Byłem, widziałem, są dużo ciekawsze miejsca na świecie, gdzie można przejechać się i zobaczyć. Aczkolwiek to myślę, że warto tutaj się wybrać. Jest gdzie połazić po prostu, miejsca jest po prostu mnóstwo. Siła w nogach i naprzód. Co jeszcze polecam w Madrycie, to wszędzie są dostępne hulajnogi, na których można śmigać z miejsca do miejsca. Akurat wybrałem Limę, bo mam aplikację, ale jest też Bolt, jest Tier, jest mnóstwo różnych opcji, także warto z tego skorzystać, bo szybko można się przemieścić z jednego punktu atrakcji do drugiego, także można zamiast poświęcić na zwiedzanie 10 godzin, można zrobić to wszystko w 3-4 godziny, tak jak ja to zrobiłem. No i pomalutku wracam sobie do vana, zobaczę, czy zrobię tutaj nockę, czy gdzieś pojadę dalej, ale chyba tutaj. Także spoko loko. Po 5 godzinach eksploracji Madrytu wróciłem już na parking. Trochę się zmachałem, trochę hulajnogą pojeździłem. Fajnie było. Pogoda dopisała. Nie musiałem bluzy zakładać, było akurat 22-23 stopnie cały czas. A zaparkowane mam, tutaj stoi jeden wanik, tam stoi drugi, tam trzeci, tutaj 4., 5., 6., 7., 8. A ja sobie znalazłem miejsce. Darmowy parking. O, i stoję tutaj. Minimalnie na skosie, ale sprawdzałem i mogę tu spać, także nie będzie mi to przeszkadzało, jest ok na łóżku. W Madrycie praktycznie cały ruch głównymi arteriami odbywa się pod ziemią. Fajnie to mają rozwiązane. Naprawdę tutaj akurat są 3 pasy, przed chwilą było chyba 7. Rozjazdy są w różnych kierunkach. Także spoko to wygląda. No i nie jest gorąco latem. Kolejny przystanek na trasie. Tym razem no jakieś 200 km od Madrytu w stronę Saragozy. Fajną miejscówkę znalazłem na Park Fortnite. Jest tutaj mnóstwo miejsca dla kamperów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 takich wyznaczonych miejsc, 17 można powiedzieć. Plus ławeczki. Po drugiej stronie tam takiej ulicy też są ławki, stoły. Zacienione tutaj dosyć jest, także jak w pełnym słońcu by się tutaj przyjechało, no to tak przyjemnie. Fajne miejsce. Jest też serwis, można sobie zrobić wodę, nalać, spuścić ścieki tam właśnie z boku tego budynku. Jest też WC i prysznic, ale to jest płatne, tam trzeba coś euro czy 2 euro wrzucić i wtedy się drzwi otwierają i można skorzystać. Cisza, spokój, tylko psy szczekają. Pomału zbliżam się do... Jestem w sumie na skraju pustyni Nawara. Jest to najmniej zaludniony obszar Hiszpanii. Około 8
mieszkańców na 1 km². I naprawdę tutaj są przestrzenie takie, że szok. Pomału zaczyna wyglądać jak na dzikim zachodzie. Mam do miejsca docelowego jakieś 50 km. Jakieś 2-3 punkty sobie zobaczę i potem mam blisko bardzo będzie blisko do Saragozy. To sobie Saragozę też odwiedzę. No chyba, że będzie więcej punktów, znajdę sobie takich, żeby można było stanąć, zatrzymać się, obejrzeć, nie wiem, zrobić fotę, przejechać się na rowerze. Że zobaczymy. Wygląda tutaj ten teren kozacko. Na pewno jest dużo do eksploracji. Przestało padać. Wyszedłem sobie pooglądać te jaskinie. Mnóstwo tego tutaj jest. Tam się ciągnie stamtąd. Tu. Wszędzie. Tak to się nazywa. Cuevas de Arguedas. Można sobie zeskanować i posłuchać na żywo jakiegoś opowiadania. Idę sobie do góry, zobaczcie jak to w środku tutaj wygląda. Aż nie mogę uwierzyć, że ktoś mógł kiedyś żyć w takich miejscach. Zajebiście. A miejscowość jest, tutaj jest ten duży parking na kampery. Zresztą jest tam ich mnóstwo. Jest tam dalej też serwis na kampery, woda, zrzut ścieków. Miejscowość nieduża, taka, tam jakiś kościółek. Obok parkingu tam jakiś cmentarz. Ogólnie tutaj ten teren jest taki pustynny. Tak to wygląda z góry. Ja tutaj stoję kamperkiem. Francuzi, Holendrzy, Angole i Hiszpanie. Tam też stoją kampery. Jest taki duży plac, może z 10, a to jest ta cała okolica. W tle góry, dosyć wysokie. I taka pusta przestrzeń. A ja będę za chwilę się poruszał w tamtym kierunku. Też do punktu widokowego. A tutaj są te pomieszczenia w środku. Normalnie sobie ludzie mieli tutaj pobudowane kurde domy. I to tak głęboko dosyć. Ciemno, akurat nic nie widać. Nie wiem co tutaj mogło być. Z zewnątrz wygląda tylko na jakieś takie otwory w skale. A tu normalnie sobie po prostu mieszkali. Czad. Z zewnątrz coś takiego. Będziemy tutaj zobaczyć. Tu kolejna buda. Tu można sobie zeskanować, żeby posłuchać. Kuchnia. Z tej strony zobaczę najpierw. Jedno pomieszczenie. A tutaj widać jak w tej skale wydrążone jest. Spoko, fajnie zobaczyć takie coś. Nawet tak kurczę nie poniszczone jest. Ktoś tam wiadomo jakieś. Road Trip 2023 ktoś napisał. Debile. No i wjechaliśmy na pustynię na Warę.
czytałem, że podobno dużo też filmów tutaj kręconych jest w Hiszpanii, imitujących Afganistan, Irak i tego typu kraje. Jak to wygląda. Widoczki są przednie, naprawdę czaderskie. Zaraz dojadę do takiego punktu, gdzie się zatrzymam, jakieś fotki sobie zrobię. Pięknie. Zatrzymałem się w punkcie widokowym. To jest to cała pustynia, region. Tak wyglądają te miejsca. Tutaj sobie chyba jeszcze pojadę. No ale to jest niedaleko. Tu się zatrzymałem w centrum informacji. Idę sobie zobaczyć na punkt widokowy. Panoramę można po prostu zobaczyć tutaj. Zaraz zobaczymy. No powiem Wam, że to kozacko wygląda. Naprawdę. Patrzcie sami. Jakie przestrzenie. Zajebiste pustynne klimaty. Jedziemy, jedziemy. Ekstra to wygląda. Miałem dzisiaj jechać do Zaragozy, ale tutaj jest tak zajebiście, że chyba tam dzisiaj nie dotrę. Po prostu no, w każdej chwili coś widzę ciekawego i zatrzymuję się, żeby popodziwiać, nie? Ta pustynia jest kozacka. W ogóle ukształtowanie tego terenu, tam nawet jakieś bajorko jest. Jeszcze tam dalej też pojadę. No ale mówię, tak się zatrzymałem na chwilę, żeby sobie tutaj coś pooglądać i gdzie się człowiek nie spojrzy, tam pięknie. Fajny dojazd jest. Tam jakaś chatka jest. Szutrowa droga, ale nie kurząca się. Mówię, dziki zachód. Tak wygląda tutaj dojazd od tej strony, od tamtej góry. Można iść oczywiście też tam do góry. Ale zobaczę, może tędy będę wracał. To się jeszcze raz zatrzymam. W pierwszej kolejności chcę dojechać do innego jeszcze miejsca. Tu też czadersko wygląda. To w sumie taki mój ostatni punkt tutaj na tej pustyni. Znaczy w tym rejonie. Nie wiem jak tam dalej. Ale zaraz zobaczę na mapę, może coś jeszcze mi wyskoczy. Ale to jest normalnie mega. Warto tutaj było przyjechać. Dla samych tych górek jest po prostu mega. Patrzcie na to. Jaki klimacik. Jest parking. No taki parking wygrawelowany. Można stanąć. Z dwóch kierunków można, z trzech kierunków można przyjechać. Stamtąd i tam gdzieś jeszcze można jechać. To sobie zaraz obkminię, co tam może być ciekawego. Oczywiście na to nie można włazić, bo to by się chyba zawaliło, kurde. I tak pewnie już długo nie pociągnie. Na tamtą górkę można wejść. Od drugiej strony jest wejście.
Może się przejdę, zobaczę. Ale jest czadersko. Temperatura podskoczyła na jakieś 28 stopni tutaj. Także jest cieplutko. Musiałem wskoczyć w krótkie spodenki, bo się już zacząłem dusić. Sporo tutaj turystów przyjeżdża. Tu musi być latem masakra z ilością turystów. Bo teraz to jest pikuś. Ale latem fajnie to wygląda tutaj. Czad. Tutaj taki mini kanion. Tutaj trochę większy. Pewnie przy dużych ulewach woda tędy płynie. No, nawet teraz coś tam płynie. Jakaś Rio Grande. No, jak ktoś do Stanów na Wielki Kanion nie może, to do Hiszpanii proszę. Jest trochę mniejszy. Nawet można zejść na dół. Przejść się. Widoki też piękne. Także zapraszam. Pokażę Wam ciekawostkę. Jadę sobie autostradą A68 do Zaragozy, a wzdłuż tej autostrady z prawej strony leci druga autostrada, która jest płatna, a ta jest bezpłatna. Jedna obok drugiej. Jaki to ma sens w ogóle? Kto w ogóle jeździ tą płatną? Niezły schizm. No tam jest ta druga autostrada. I no cały czas idzie wzdłuż. Bo sprawdzałem na mapie. Aż do samej Zaragozy. Debilizm. Dzień dobry z Zaragozy. Spałem sobie tutaj na parkingu dla kamperów. Jest ich tutaj po prostu miliard. Było więcej, już odjechało trochę z rana. Pojawiło się samochodów osobowych trochę, ale jest po prostu parking kozak, nie? No, sobie tutaj stanąłem. Tam nie było miejsca, tutaj było miejsce jeszcze. Tam do tyłu, wszędzie dookoła same kampery, nie? Tam dookoła, wszędzie tego tutaj boiska, tego toru tutaj, wszędzie kampery. Z tej strony tak samo kampery. Tu jest jakiś ośrodek sportowy. Biegają, skaczą, rzucają oszczepem, skok z wyż. Fajnie się wczoraj oglądało. Do późnego wieczora tutaj walczyli. No, a miejscówka wygląda właśnie tak. Jakieś 4,5 km od centrum Zaragozy. Jest godzina 11. Zaraz skakuję na hulajnogę Bolta i śmigam do centrum. Fajną tutaj mają opcję, bo są te hulajnogi Bolta akurat. Blisko jest tu w okolicy pełno ich. W 12 minut można zjechać do centrum. I fajnie mają, bo mają takie karnety. Na 24-godzinny karnet kosztuje 4 euro. Nieograniczona ilość odblokowań i 30 minut jest gratis, także wystarczy w zupełności, żeby zjechać do Zaragozy i z powrotem, a ewentualnie jeszcze gdzieś tam sobie na miejscu pojeździć. Można jeszcze inne karnety kupić oczywiście, ale taki za 4 euro w zupełności wystarczy, żeby się po prostu dostać do centrum stąd. Obok jest tutaj, jeździ też tramwaj, także można też, widać tutaj tę linię, jest ulica i tramwaj jeździ, także można też tramwajem sobie podjechać, jeżeli ktoś tam większą grupą, ekipą czy coś, ale tak jak ja solo, to taka hulajnoga to po prostu idealna sprawa. Także dopijam kawkę i lecę. W całej Zaragozie są takie ścieżki rowerowe, więc można sobie spokojnie śmigać. Generalnie jest wszędzie płasko, także super się jedzie, 22 km na godzinę maksymalnie ta hulajnoga wyciąga.
warto brać ten sprzęt. Dziś jest sobota, więc jest nieduży ruch, ale generalnie jest spokojnie, cicho. Lecę do centrum. No i jazda zajęła mi z 5-6 minut. Przyjechałem nad rzekę. To jest taki fajny obiekt. Hulajnożką. Przejechałem na drugą stronę, ale pojadę teraz tym starym mostem na drugą stronę i tam jest to całe Stare Miasto. O, tutaj właśnie tym mostem zaraz pojadę. Sobota z 11:30, mało ludzi jest tutaj w okolicy, także fajnie się jedzie, naprawdę. Cały czas płaski teren, polecam. Jest ciepło, będzie później upalnie. Idę sobie tutaj zobaczyć, co tu ciekawego jest. Nie wiem, kim był Goya, ale postawili mu pomnik. Chodzę sobie tutaj uliczkami i zauważyłem, że jest jakieś tutaj muzeum teatru, jakieś wykopaliska archeologiczne. Sobie zobaczyć. Dookoła budynki. Śmiesznie to wygląda. Jakaś wycieczka. Jakiś amfiteatr. Wszędzie jest mnóstwo takich placyków zacienionych z kawiarenkami, z barami, z tapasami. Można sobie usiąść. Jakaś zawsze gdzieś fontanna jest, o, tak jak tutaj. Fajne to Stare Miasto jest. Powiem Wam tak, naprawdę jest Zaragoza jest ciekawszym miastem od Madrytu. Jeżeli ktoś by chciał zwiedzić sobie właśnie Madryt i Zaragozę, to zdecydowanie polecam bardziej Zaragozę. Więcej do zobaczenia, no może nie tyle więcej do zobaczenia, ale wszystko tak jakby w jednym punkcie skumulowane. I jest zarąbiście. Idę do tego amfiteatru z drugiej strony zobaczyć. Jestem z drugiej strony. Zaraz tutaj pokażę Wam, jak to wygląda. Ale się gorąco robi. Przed chwilą byłem tam, gdzie ci ludzie stoją. Ta wycieczka jest. A tu z drugiej strony tak wygląda. Zadaszone wszystko jest. Muzeum tam zrobione. I tutaj wszystko jest zabezpieczone tak, żeby można było sobie chodzić. No, wrażenie robi dobre. Tak naprawdę, jak się tutaj chodzi, to wchodzi się na taki jakiś mały placyk i nie wiadomo, w którą stronę iść. Tam jest jakaś uliczka ze sklepikami, z barami. W tamtą stronę coś jest. Tutaj coś jest. W każdą stronę coś. Idę tutaj. I tak sobie można krążyć tutaj w takim labiryncie i zwiedzać. Próbuję cały czas pójść na drugą stronę rzeki, ale tyle jest ciekawych miejsc tutaj, po tej stronie. Jakieś grajki. Wstępny plac.
widok tutaj z mostu jest na rzeczkę. Kajakarze walczą tutaj z nurtem. Pogoda piękna. Ten cały most. Głównie tylko autobusy mogą po nim przejeżdżać w jedną stronę. Całe stare miasto jest po tej stronie rzeki. Zobaczę, czy coś będzie jeszcze do sfilmowania. Jak coś, to sfilmuję. Ale już po 4 prawie godzinach tutaj dreptania chyba wrócę już do vana. Może jeszcze coś ciekawego zobaczę. Wezmę sobie hulajnogę Bolta i pojadę. I poszukam sobie jakiejś fajnej miejscówki dzisiaj na noc. Może w Pirenejach gdzieś, niedaleko, z 2-3 godzinki jazdy. I miejmy nadzieję, że pogoda tam będzie też spoko, że można było sobie pochillować w słoneczku. Oczywiście w drodze powrotnej też wziąłem sobie Bolcika. Przecież mam za 4 euro, nie? Za cały dzień to mogę sobie jeździć. Zatrzymałem się, mnóstwo jest w ogóle takich parków z wodą, z fontannami. Także zatrzymałem się, żeby tutaj też sfilmować. I jakieś mam jeszcze 4-5 minutek do mojego kampera. Ale nie śpieszę się. Wyjechałem z Zaragozy i jadę sobie w kierunku Pirenei. Po drodze jakieś małe zakupki w Huesce i wspinam się na jakąś górkę, żeby sobie obadać jakąś fajną miejscówkę na nockę. Super się jedzie, bezpłatna autostrada. Praktycznie żadnego ruchu nie ma. Elegancja. Traska tutaj przez Pireneje jest zarąbista. Są takie widoczki, że szok. Fajnie się jedzie, spokojnie, na tempomacie. Widoczki mega. Trochę pod górkę. Trochę z górki. Trochę tuneli. Zatrzymałem się na trasce w górach, żeby sobie popatrzeć na widoczki i są naprawdę kozackie. Ale czad. Tu na dole jakiś most. Wygląda na pieszy, ale cholera go wie. Droga normalnie do niego prowadzi. Za tą górą jest malutka wioska. Dosłownie parę domów z kamienia. I tutaj cała dolina. Ja to chyba nie dojadę do tego mojego punktu, gdzie chcę dojechać. Po prostu co chwilę się zatrzymuję, coś oglądam. Przed chwilą puściłem ptaka, drona, żeby sobie tam coś sfilmować. Naprawdę miejsca są takie kozackie po drodze, że aż szkoda nie stanąć. Tu można też zejść na dół, na tą rzeczkę. Tu jest zejście, schody. O, tu. Zaraz sobie zresztą zejdę. No kurde, jest pięknie. Tam zaraz jest taka malutka miejscowość. Nawet szpital tam jest, bo widziałem z góry, z drona. Za górą już są większe góry, gdzie śnieg widać. No i taka trasówka, no super. Naprawdę droga bardzo mało uczęszczana. W tamtą stronę jest jakieś 25-30 km do granicy francuskiej. Czad.
Idę na dół na tą rzeczkę zobaczyć i lecę dalej. Jestem po stronie francuskiej. Zjeżdżam właśnie z serpentynami w dół. Z tamtej strony, tam z góry przyjechałem. Z tamtej strony jest Hiszpania. A ja cisnę na dół. Na dół. Ups, coś mi się tam zaczęło przewracać w szafkach. Musiałem się na chwilę zatrzymać, bo po tych górach to normalnie aż mi się hamulce zagrzały. No, nieźle. A i tak starałem się hamować silnikiem na niskim biegu maksymalnie. No ale tak to jest. Jednak masa robi swoje. Także trzeba w górach uważać trochę. Ale będzie ok. 5 minut postoję i jedziemy dalej. Nocka mnie zastanie tutaj, w francuskich Pirenejach. Bardzo fajna miejscówka. Parking tutaj górnej kolejki ośrodka sportowego, narciarskiego. Mnóstwo miejsca. Sobie tam stanąłem. Jeszcze jeden kamper tam stoi. Można sobie na rowerze pojeździć. Jak ktoś chce, na górskim. Płynie strumień. Widoki przekozackie. Na tamtą stronę też można pojechać. Też jest miejscówka do zaparkowania. Ale tutaj jest dosyć taka łatwiejsza droga. Jest stromo, trzeba trochę tutaj się napocić, na trójeczce maksymalnie, ale warto tutaj wjechać. Trochę teraz jest zachmurzone, to może nie wygląda aż tak ciekawie, ale no jest spektakularnie. Mój solar panel 37 W daje w takiej pogodzie. Aż się dziwię, że w ogóle coś idzie. 36 W. Przed chwilą było 56. Szok. A tutaj po prostu normalnie widoczność na 25 metrów. Kolejny dzień, kolejne przygody. Przyjechałem do muzeum wystawy Airbusa. Tu sobie postawiłem na parkingu. Aeroskopia się nazywa. Let's visit Airbus. No to idziemy. Już widzę na początek, że na zewnątrz mnóstwo samolotów wystawionych.
między innymi Concord i tym podobne. Jest to na obrzeżach Toulouse. Tutaj po lewej stronie jest cała fabryka Airbusa, aczkolwiek aby tutaj obejrzeć tą fabrykę, to trzeba przynajmniej miesiąc wcześniej zabukować sobie tour, bo takie jest obłożenie. Także niestety nie za późno się zorientowałem w tym wszystkim. Także idziemy sobie tutaj do środeczka i zobaczymy. Widać, że tutaj na zewnątrz to wszystko jest tutaj bezpłatne. Aczkolwiek do środka tam dalej trzeba będzie wejść, to trzeba będzie zapłacić za te płoty. Tam z tyłu stoi Concord. Tutaj jakiś wielki transportowiec wojskowy. Idziemy zobaczyć. A400 Airbus 400M. Ale jest kolos. Niezły. Tutaj jest wejście do muzeum. Zaraz sobie tam pójdziemy. Tak to wygląda hala w środku. A tutaj jest otwarta ta, jak się nazywa? Beluga? Czy jak to się tam nazywało? Mega wielkie. Kurde, że to lata w ogóle, ja pierniczę. Zarąbista ta hala jest. Co tutaj jest, kurde? Z Gwiezdnych Wojen? Wszystkie modele Airbusa. Takim to już leciałem. 320 to jest typowy wizarek. 330 jeszcze nie leciałem, a 380 leciałem. Airbus A300. Można do Concorda wejść. Lass das die Familie vorbei, okay? Okay, okay. Ale tu nisko. Kurde, ale ten Concorde to był cieśniutki. To chyba taki jakiś do testów sprzętu różnego pełno. No, naprawdę ciasno. Silniki tu mają, nie, bez przesady, ten na 100% ma 3,5 metra średnicy. Może nawet i 4, nie wiem. Tamten troszkę mniej, ale kurde, normalnie takie wielkie, że szok. Wejdziemy sobie do dolnego piętra.
najpierw. To jest wielkie. Hala. Latająca hala. Tu widać dolne piętro pod spodem. Tu można iść do góry, na górne piętro. To jest niewiarygodne, jak samolot takich rozmiarów może się wznieść do góry. Wejście na drugi pokład. Toaleta. Tu rozumiem, że bar. Siedzenia klasy biznes. Tak wyglądają. Tak wyglądały w tym modelu akurat. Tutaj klasa ekonomiczna. Oczywiście to jeszcze nie koniec, nie? Tu jakiś lounge, też bar. Jakie to wszystko jest wielkie. Oczywiście tylnymi schodami też można zejść w dół. Ta wersja to nawet miała sklepik. Ja pierniczę, szok. Hala, strasznie duża hala. Ile tutaj sprzętu różnego. Kabli, kabelków, przewodów, rureczek. Całe systemy klimatyzacji. Mega. Tu z drugiej strony wyjście z muzeum, z budynku na plac, gdzie stoi sobie Concorde, Air France. Drugi, jeden był w środku, tamten był taki do testów różnych, a tu jest taki typowy, który latał z pasażerami. Jest kawał czorta. 15 euro kosztuje wejście, bez żadnych zniżek. I tak trzeba, nie wiem, gdzieś z półtorej godziny poświęcić na to, żeby zobaczyć wszystko. Albo i więcej, jeżeli będzie się chciało zatrzymywać na dłuższe chwile przy jakichś takich interaktywnych wystawach. Polecam. Tak jak mówiłem wcześniej, z 2 godziny gdzieś mi zajęło obejście wszystkiego, pooglądanie na spokojnie. Może nie całe 2 godziny. Wychodząc, przechodzi się przez sklepik, ale tam po prostu są ceny kosmos, nie? Za te gadżety, które tutaj są po prostu związane z Airbusem. Za zwykły model Airbusa A380 trzeba, malutki, taki nie wiem, z 35 cm, 40 długości maksymalnie, trzeba zapłacić 99 euro, nie? Malutki Concordzik, 15 cm długi, 25 euro. Porąbało ich. Także ostatni rzut jeszcze na tą stronę i jedziemy dalej.
Taka piękna pogoda we Francji, niedaleko Bordeaux. Ostatnią noc we Francji spędziłem na takim postoju dla kamperów. Bardzo fajnie, w nocy oświetlone. Było pełno ich tutaj. Idę teraz się przejść do sąsiedniej miejscowości, podobno bardzo ładnej. Zobaczymy. Jest tutaj ścieżka, płynie sobie rzeczka. Tak jak mówiłem, mnóstwo tutaj jest kamperów. Jest też miejsce serwisowe. Można zrzucić wodę, nalać wodę. Bardzo fajnie. Ogólnie zimno nie jest, jest ciepło. Teraz jest około 18-19 stopni, poniżej 20 na pewno. Ale pogoda jest jaka jest. Patrzcie na to. Super ta miejscowość. Tutaj jest wejście do kościoła do góry. Na samej górze stoi kościół. Wiadomo, jak na każdej miejscowości, albo jakiś zamek, albo jakiś kościół. Centralnie na samym szczycie zawsze. O, tutaj właśnie jest kościółek. Brama. Nie dziwię się, że tu samochodami nie można wjeżdżać. Turystów tutaj pewnie jest w sezonie mnóstwo. Pogoda nie jest optymistyczna. Od momentu wyjazdu z Toulouse pada deszcz. Także pochilluję sobie tutaj jeszcze jedną dobę niecałą i spadam na chatę. Nie zapowiada się, żeby rozpogodziło się, także koniec tej imprezy, że tak powiem, koniec tej wycieczki i do następnego. Wróciłem już do UK. Jak widać, trochę wymęczony tym ostatnim odcinkiem podróży, ale zdążyłem zrobić sobie takie małe podsumowanie na koniec, ile mi to wszystko kosztowało i jak to wyglądało. 16 dni podróży. Odwiedziłem 4 kraje: Francję, Hiszpanię, Portugalię, Andorę. Przejechałem 3300 mil, 5310 km w sumie razem. Odwiedziłem Mesanges, Bilbao, Santander, Santiago, Porto, Fatimę, Madryt, Saragozę, Toulouse, Nawarę, pustynię Nawarę. Wydałem na paliwo 579 funtów, na żywność około 100. Za tunel musiałem zapłacić około 300 funtów, dwie strony, Eurotunel. Na parking wydałem tylko i wyłącznie 24 funty i na camping, na którym byłem we Francji, wydałem 60 funtów. Razem wyszło mnie to wszystko, te całe 16 dni, cały koszt podróży 1051, dokładnie 1051 funtów. Na złotówki to będzie jakieś, na ten, powiedzmy, majowy kurs, który był funta, 5200 zł. Auto sprawowało się bardzo dobrze. Średnia spalania na 100 km wyszła około 8,5 litra. I tyle. Do następnego. Prawdopodobnie w połowie lipca wybiorę się znowu gdzieś na jakąś wycieczkę, tym razem prawdopodobnie w Alpy szwajcarskie, austriackie, do Polski. Także coś tam znowu dogram. Także do zobaczenia. Oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia.